Polska może oferować gaz najtańszy w regionie, a jej hub gazowy eksmitować do końca Gazprom. Włosi grożą zwrotem do węgla w kryzysie. Impas w Iranie zagraża zerwaniem zawieszenia broni. Jest 21 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Gaz słany przez Polskę może być najtańszy w regionie. Jest plan eksmisji Gazpromu. Polscy gazownicy chcą ugruntować rozstanie Europy Środkowo-Wschodniej z gazem rosyjskim. Polski hub gazowy może być cenowym punktem odniesienia w regionie oraz narzędziem ostatecznej eksmisji Gazpromu. Znamy pierwsze fakty i liczby. 10. Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego był okazją do dyskusji na temat budowy polskiego hubu gazowego, czyli centrum handlu gazem nierosyjskim w Polsce oraz całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy predyspozycję, by cena gazu w Polsce była niższa niż w krajach ościennych, wskazywał prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Listwoń. Zaapelował o przywrócenie obligo giełdowego zwiększającego sprzedaż gazu na TGE, wzrost liczby dostawców oraz nowelizację przepisów. Prezes Listwoń przypomniał, że Towarowa Giełda Energii posiada niezbędne narzędzia do obrotu gazem nierosyjskim, ale potrzebuje większej płynności i rozwoju rynku. Infrastruktura handlowa to drugi filar wzmacniania konkurencyjności, wskazywał. Jego zdaniem giełda w Polsce może wytworzyć, cytuję, autonomiczny indeks gazu w regionie, a nawet mieć wpływ na jego kształtowanie w krajach tzw. Trójmorza. Przedstawicielka Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Katarzyna Flak podała, że Polska będzie mogła przyjąć teraz przez połączenia transgraniczne do 37 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i to nie licząc dostaw z Ukrainy. Przy zapotrzebowaniu około 20 miliardów metrów sześciennych pozostaje nadwyżka w wysokości 17 miliardów metrów sześciennych do handlu z sąsiadami. Potwierdziły się także informacje podcastu Energy Drink o tym, że w lutym w gazoporcie w Świnoujściu pojawili się przedstawiciele amerykańskiej Rady Dominacji Energetycznej. Rozmawiali o rozwoju dostaw przez Polskę do regionu. Podcast Energy Drink jako pierwszy informował o rozmowach Polski i USA o trzecim gazoporcie na konferencji Gazterm w maju 2025 roku. Potem podał informacje o rozmowach gazowych Orlen, Naftogaz w sierpniu, towarzyszących kolejnym kontraktom krótkoterminowym. Orlen deklarował, że wojna w Iranie na tym etapie nie zagroziła bezpieczeństwu dostaw z jednego ze źródeł nierosyjskich, czyli z Kataru. Robert Soszyński, wiceprezes Orlenu, mówił na kongresie, że pochodzi stamtąd do 3 miliardów metrów sześciennych rocznie. Grzegorz Bujnowski, dyrektor wykonawczy do spraw handlu gazem, ujawnił, że w ataku Iranu na instalację LNG Kataru nie ucierpiała ta część infrastruktury, która jest wykorzystywana do dostaw do Polski. Nasz ciąg skraplający pozostał nietknięty, uspokoił. Soszyński podkreślał, że budowa hubu gazowego w Polsce łączy korzyści, cytuję, moralne i rynkowe, a plan rozstania z gazem rosyjskim Repower EU obowiązujący w Europie tworzy lukę do wykorzystania. Dostawy uzależnione od giełdy amerykańskiej i słane do lokalizacji według uznania kupującego, czyli z klauzulą free on board, a także flota gazowców i biuro handlowe w Londynie dają Orlenowi możliwość oferowania jak najniższej ceny. Ta firma reklamuje te możliwości pod szyldem Baltic Eagle Gas Hub. FSRU 2, czyli pływający gazoport numer 2, ma być gotowy w 2028 roku. Niewiążąca procedura Open Season pokazała zainteresowanie na wolumen nawet 12 miliardów metrów sześciennych rocznie z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Ukrainy. Gaz-System ujawnił, że po otwarciu rejestracji wiążącego Open Season na przepustowość trzeciego gazoportu, czyli drugiej jednostki pływającej FSRU, cytuję, jest zainteresowanie. Za miesiąc pojawią się zamówienia, powiedział wiceprezes Gaz-System Adam Bryszewski. Nie mógł ujawnić wolumenów ani podmiotów zainteresowanych dostępem do nowej infrastruktury w Polsce, ale wskazywał na istotne zainteresowanie. Wyniki Open Season mają zostać przedstawione w połowie roku. Co ciekawe, Tomasz Świetlicki, dyrektor do spraw regulacji w Polskiej Grupie Energetycznej, przyznał, że jego firma interesuje się FSRU 2. Prowadzimy wstępne analizy w tej sprawie, przyznał. To oznacza, że może być jedną z firm zainteresowanych importem. Powód to plan budowy 10 gigawatów elektrowni gazowych w strategii PGE. Polska energetyka i ciepłownictwo będą jednymi z ważnych klientów na gaz z hubu, ale nadwyżka pozwoli go słać także dalej.
Według obliczeń prezesa Bryszewskiego Polacy będą mieli dzięki gazoportowi FSRU-1 i FSRU-2 zdolności przyjęcia 18 miliardów metrów sześciennych rocznie. To więcej od całkowitego importu, a zatem przestrzeń do obrotu nadwyżką. W tym kontekście istotne jest utrzymanie kursu na rozstanie z gazem Rosji w Europie, czyli pełne przestrzeganie regulacji REPowerEU, która zakłada porzucenie kontraktów z Rosjanami do listopada 2027 roku. Odstępstwa lub luki w tych przepisach mogą sprawić, że ostatni klienci Gazpromu na Słowacji i Węgrzech będą odbierać gaz rosyjski przez Bałkany oraz gazociąg Turkstream z Rosji do Turcji, jak działo się to dotąd. Byłaby to kluczowa przeszkoda na drodze do budowy hubu gazowego w Polsce, a także budowy indeksu cenowego alternatywnego wobec giełd zachodnioeuropejskich. Polacy mają sojusznika przy realizacji tego planu w postaci Komisji Europejskiej i zabiegają razem z nią o pełne przestrzeganie przyjętych przepisów. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Gra atomowa trwa. Francja jest bardzo poważnym potencjalnym partnerem, jeśli chodzi o budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, poinformował na briefingu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem premier RP. Pierwsza elektrownia powstanie w technologii z USA. Walka o tanią energię. Trwają poszukiwania mechanizmu obniżki cen energii dla przemysłu w Polsce. Jeden z nich to CISAF, który wszedł już na przykład w Niemczech. Kolejny, działający także w Niemczech, to obniżka opłat sieciowych. Plany rządowe mają zostać ujawnione w ciągu 2 tygodni. Apel o magazyny. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek zaapelowała podczas 10. Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowego o rozwiązania na rzecz zwiększenia pojemności magazynów gazu w Polsce. Wzrost zapotrzebowania na gaz zwiększy potrzebę magazynowania zapasów obowiązkowych. Teraz wieści z Europy. Zwrot węglowy. Minister energetyki Włoch Gilberto Pichetto uznał, że jeśli cena gazu w Europie wzrośnie powyżej 70 euro za megawattogodzinę, jego kraj uruchomi ponownie elektrownie węglowe. Wojna w Iranie podnosi ceny gazu i zwiększa znaczenie węgla w energetyce. Pakiet kryzysowy. Holandia uruchamia pakiet antykryzysowy wart prawie 1 miliard euro. 1/5 środków zostanie przeznaczona na wsparcie gospodarstw domowych wobec rosnących cen energii. Wzrosną także kwoty zwrotu za dojazdy do pracy. Zostanie zniesiony podatek od samochodów ciężarowych. To wstępna odpowiedź na kryzys przez wojnę w Iranie. Prywatyzacja po nacjonalizacji. Niemcy chcą sprywatyzować spółkę Securing Energy for Europe po tym, jak została znacjonalizowana i przejęte zostały aktywa Gazprom Germania w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw gazu przez Rosjan po inwazji na Ukrainie. Teraz SEFE ma działać rynkowo. Odblokować przyjaźń. Lider zwycięskiej partii Tisza na Węgrzech Peter Madziar zapewnił, że jego kraj przestanie blokować pomoc wojskową Europy dla Ukrainy wartą 90 miliardów euro, gdy tylko ropa z Rosji zacznie znów płynąć przez ropociąg Przyjaźń. Ukraina otrzyma wsparcie finansowe z Unii na naprawę po ataku Rosji. Jeszcze wieści ze świata. Ostrzeżenie przed Chinami. Politico ostrzega, że kurs Zachodu na uniezależnienie od paliw kopalnych z Bliskiego Wschodu w celu zwiększenia bezpieczeństwa rodzi nowe wyzwanie w postaci większej zależności od surowców i komponentów energetyki odnawialnej z Chin. Jest oczywisty haczyk. Im szybciej się dekarbonizują, tym bardziej będą polegać na dostawach niezbędnych materiałów z Chin. Czytamy w Politico. Inwestycja w niezależność. Spółka USA Rare Earth, wspierana przez Biały Dom, podpisała umowę o przejęciu brazylijskiego producenta metali ziem rzadkich Serra Verde. Plan zakłada rozwój łańcucha dostaw potrzebnego w technologiach, w tym w energetyce odnawialnej, niezależnego od Chin. Luka wykorzystana. Zawieszenie sankcji na dostawy ropy z Rosji do Indii sprawiło, że wzrosła ilość ubezpieczycieli rosyjskich z pozwoleniem na przyznawanie dokumentów tzw. flocie widmo sumującej w portach indyjskich. Ich liczba wzrosła do 11. Impas trwa. Prezydent USA twierdzi, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby zawieszenie broni z Iranem, wygasające dzisiaj, zostało przedłużone. Trwają rozmowy. Teheran chce uwolnienia kontenerowca zatrzymanego przez Stany. Ropa Brent utrzymuje się około $94 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.